Pamiętam kilka tego rodzaju dyskusji, która zaczyna się od czytania gazety w jakimś common roomie, schodzi na akurat prowadzone badania i w przeciągu minuty, 2 pojawiają się 3 nowe pomysły, jak te badania dalej poprowadzić, więc ja bym jednak zachęcał do bezpośrednich kontaktów. To jest coś, co uciekło nam trochę może w czasie pandemii. Oczywiście technologia tutaj pomaga nam bardzo w tym. W moim odczuciu nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu, tak jak dzisiaj między nami tutaj. Czytałem ten raport, więc doskonale rozumiem te głosy, które tam się pojawiły. To nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeżeli ktoś jest związany ze środowiskiem, które uważa za przyjazne, dobre i wartościowe. Natomiast absolutnie te wszystkie elementy, które się pojawiają w tej dyskusji, są istotne. Znaczy jest bardzo istotna oczywiście mobilność, doświadczanie tego, co się dzieje w jednostkach zagranicznych. Kluczowe jest usieciowienie oczywiście. Fundamentalne znaczenie ma współpraca, która polega na konfrontowaniu opinii, zderzaniu opinii, ale też no właśnie nie konkurowaniu, a raczej współpracowaniu ze sobą. Niezmiernie istotna jest interdyscyplinarność współcześnie, która niekoniecznie się tak łatwo potem odbija w różnych procedurach awansowych w Polsce, tak zupełnie na marginesie powiem, bo recenzenci w Polsce chyba wciąż nie są przystosowani do tego, że duża część nauki w naukach społecznych choćby tak wygląda. Podcast Narodowego Centrum Nauki o polityce naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Rozmawiamy dzisiaj o przyszłości Polski. Przyszłości dość odległej, ale nie abstrakcyjnej. Narodowe Centrum Nauki w tym roku kończy 15 lat. I porozmawiamy o tym, jak nauka i jak Polska będą wyglądały za kolejne 15 lat. A będę o tym rozmawiać z moimi gośćmi, którymi są profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Cześć, dzień dobry. Paweł zajmuje się szeroko pojętą kwestią migracji, w szczególności przyczynami i konsekwencjami międzynarodowych migracji zarobkowych, zależnościami między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnieniami polityki migracyjnej. I oprócz tego, że jest badaczem, jest również aktywnym członkiem licznych gremiów zajmujących się migracjami i był w przeszłości m.in. członkiem zespołu doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów. I moim drugim gościem jest dr Michał Myk, dyrektor i członek zarządu Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych. Przyjechał ze Szczecina. Jest również profesorem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Cześć. Dzień dobry, cześć. I pan profesor zajmuje się modelowaniem zachowań na rynku pracy, wpływem regulacji rynku pracy na zatrudnienie i decyzje emerytalne, pomiarami ubóstwa i nierówności dochodów i między innymi również wpływem technologii na rynek pracy. Mam wrażenie, że pociąg bardzo przyspieszył, że w tej chwili zmiany, które obserwujemy, zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze, technologiczne są bardzo szybkie. Że ten pociąg mknie tak szybko, że w zasadzie widok za oknem jest trochę zamazany. Czy z waszej perspektywy naukowców można dziś przewidywać, co będzie za 15 lat? Czy nauka wie, co będzie za 15 lat? Jak będzie wtedy wyglądał nasz kraj? Wydaje mi się, że tak. Rozumiem, że mam rozpocząć. Rozpocznij. Wydaje mi się, że tak, z pewnym istotnym ale, do którego za chwilę dotrę. Ja siłą rzeczy będę się skupiał na tych tematach migracyjnych i demograficznych, oddając rynek pracy Michałowi zapewne. Więc jeżeli mówimy o migracjach, to co jest kluczowe, to tak naprawdę to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 10 lat. Ponieważ ta miniona dekada to jest taki moment, kiedy Polska zmienia swój status z typowego kraju emigracji. Staje się krajem imigracji, to znaczy takim krajem, do którego raczej się przyjeżdża niż takim, z którego się wyjeżdża. No i to oczywiście oznacza całą masę nowych wyzwań, ale też szanse. Ja mam tendencję, żeby się skupiać na tych szansach i o tym też będę chciał dzisiaj jak najwięcej mówić, ale te wyzwania są oczywiste. I teraz te wyzwania sprawiły między innymi, że obecny polski rząd
w swojej strategii migracyjnej, ale też w różnych działaniach próbuję jakoś odnosić się do tej kwestii migracyjnej, nieco ją rozgrywać politycznie. Myślę, że dzisiaj będzie też przestrzeń, żeby o tym rozmawiać. Natomiast w mojej ocenie fakty, które już widać, odnosząc się do pytania i które prawdopodobnie będą nadawały ton dyskusji w następnych latach, są jednak dość oczywiste. Po pierwsze, absolutnie widzimy już, że nie tylko mamy rosnący udział cudzoziemców w populacji, także w rynku pracy, ale także, że jest to już udział bardzo znaczny. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to jest około 7-8%. Co prawda jest to poniżej tego odsetka, który jest w krajach najwyżej rozwiniętych Europy Zachodniej, ale jest to jak na polskie standardy absolutnie bardzo dużo. Co więcej, widzimy bardzo wyraźne sygnały zależności od cudzoziemskiej siły roboczej na poziomie sektorowym. Widać też, że dynamika rynku pracy w dużej mierze zależy od cudzoziemców i to są z dużym prawdopodobieństwem tendencje, które będą utrzymywane także w przyszłości. One będą utrzymywane w przyszłości z wielu względów, choćby ze względu na to, jaka jest sytuacja demograficzna Polski, ale też ze względu na to, że jeśli chodzi o rynek pracy, mamy do czynienia jednak z procesami długiego trwania. To znaczy trudno się spodziewać, że nawet jeżeli rząd sobie wymyśli teraz, że będziemy zastępować pracę technologią w różnych sektorach, to się nie wydarzy. Nie wydarzy się to przynajmniej w bliskiej perspektywie czasowej. No i teraz to ale. Ponieważ z jednej strony mamy pewien zasób wiedzy, możemy przewidzieć z pewnym prawdopodobieństwem, co się może wydarzyć, ale jeżeli spojrzymy na ten minione 10 lat i na sferę migracji, to ewidentnie widać, że możemy próbować podejmować jakieś działania na poziomie polityk, ale to, co ma jednak fundamentalne znaczenie, to są czynniki zewnętrzne. To jest pierwsza wojna w Ukrainie w roku 2014, to jest COVID, to jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to jest wybuch wojny w roku 2022 i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej na poziomie europejskim to jest kryzys migracyjny z połowy minionej dekady. Czyli niezależnie od tego, co my dzisiaj sobie tutaj powiemy, rzeczywistość może zweryfikować dość boleśnie nasze przewidywania. Powiedziałeś, że teraz udział migrantów w rynku pracy to jest 7-8%. Zakładając, że te czynniki zewnętrzne nie będą tak dramatyczne, jak były w ostatnich latach, to za te 15 lat jak będzie wyglądał udział migrantów? Spodziewałbym się, że będzie on rósł. Trudno powiedzieć dzisiaj, ile to będzie konkretnie. No, jeżeli patrzymy na kraje Europy Zachodniej, to jest to między 10 a 15%, więc absolutnie można się spodziewać nawet podwojenia tej wartości. Oczywiście nie wiemy teraz, jak będzie wyglądał proces rozwoju technologicznego. To jest według mnie być może jeden z istotniejszych tematów dzisiaj tej naszej dyskusji. Jaka będzie relacja między wykorzystaniem pracy, kapitału, jaki będzie miała wpływ na to technologię. Na teraz ewidentnie widać koncentrację cudzoziemców w tych sektorach i w tych branżach, gdzie zastępowanie pracy kapitałem jest bardzo trudne. I wydaje się, że w perspektywie następnych 5 lat pozostanie trudne. Jak to będzie w perspektywie 10-15 lat? Tutaj już nie byłbym taki śmiały, żeby stawiać jakieś jasne hipotezy. A jak będziemy pracować za 15 lat? Jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że właściwie ryzyko prognozowania jest ryzykiem właściwie możliwości ośmieszenia się. Bo z dnia na dzień można... Ale podjęliśmy się te nasze prognozy mogą z dnia na dzień okazać się kompletnie nierealistyczne. Paweł wspomniał o migracjach, które w ciągu tych 15 lat bardzo zmieniły obraz polskiego społeczeństwa i zmieniły też to, jak patrzymy w przyszłość z perspektywy struktury wieku naszej populacji. I tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jak spojrzymy wstecz, to w ciągu tych 15 lat przeciętna oczekiwana długość życia wzrosła o około 2,5 roku. To oznacza, że co godzinę ona rosła o 10 minut. To oznacza, że gdyby spojrzeć na to trochę z przymrużeniem oka, dzieci, które urodzą się na koniec naszego programu, będą żyły średnio o 10 minut dłużej niż dzieci, które urodziły się na początku naszego programu. To są naprawdę olbrzymie zmiany. One powodują przy spadającej dzietności, bardzo duże strukturalne zmiany, jeżeli chodzi o strukturę wieku populacji. Współczynnik obciążenia wieku demograficznego bardzo szybko się zmienił. On wynosił około 20 w 2010 roku, 15 lat temu, czyli było
20 osób w wieku 65+, na każde 100 w wieku 15-64. Dzisiaj już wynosi 30. W 2040 roku, za 15 lat, będzie wynosił 40 i dynamika wzrostu przyspieszy. No, to ma oczywiście olbrzymie konsekwencje dla rynku pracy. Nie wiemy, jak rynek pracy poradzi sobie z tym. Oczywiście staramy się jakoś prognozować, jak to będzie wyglądać. Myślimy o tym, jak utrzymana zostanie produktywność siły roboczej i jak technologie wpłyną na to, jak ludzie zachowywać się będą na rynku pracy, jakie będą podejmować decyzje. Natomiast technologie również przyspieszają i procesy technologiczne więcej pozostawiają znaków zapytania, wydaje mi się, niż odpowiedzi. I to się może w przeciągu kilku lat bardzo zmienić. W związku z tym trudno mi dzisiaj odpowiedzieć na to, jak rynek pracy będzie wyglądał za te 15 lat. Zgadzam się z Pawłem, że na pewno będzie on bardziej umiędzynarodowiony. Będziemy potrzebowali dużo więcej siły roboczej z zewnątrz. Między innymi w związku z tymi procesami demograficznymi. Ale tak jak Paweł wspomniał, różne wydarzenia zewnętrzne mogą zaburzyć te nasze prognozy i wpłynąć na nie w taki sposób, w jaki nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie dzisiaj wyobrazić. Te kwestie struktury, one są fundamentalne i jeżeli mówimy o rynku pracy i migracjach, to trzeba sobie zdać sprawę, że jest jedna olbrzymia niewiadoma, a mianowicie co się stanie z osobami, które dotarły do Polski w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Ponieważ to jest w tym momencie ta relatywnie młoda część populacji, która przybywa na terytorium Polski, a nie jest powiedziane, że ta grupa będzie w Polsce za pół roku, rok, za 5 lat. Tego po prostu nie wiemy i niestety mam wrażenie, że polskie władze robią stanowczo za mało, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że duża część tych ludzi w Polsce zostanie. Wręcz przeciwnie. A z kolei może się zdarzyć tak, że rodziny tych osób do Polski do nich dołączą. Więc oczywiście wszystko będzie też zależało od tego, jak się potoczą losy Ukrainy i kiedy i w jakiej formie skończy się ta wojna. I na ile jak gdyby stabilna Ukraina stanie się dla tych osób, które są w Polsce i dla tych, które dzisiaj jeszcze są w Ukrainie. Paweł już poniekąd zaczął ten wątek. Co robić, żeby te tendencje, które są albo niekorzystne, albo wywołują po prostu obawy, na przykład społeczne dotyczące tak udziału migrantów, jakoś niwelować? Czy są jakieś bezpieczniki? Co dziś możemy robić, żeby ta przyszłość za 5, 10, 15 lat nie jawiła nam się dziś jako taka niepokojąca? To jest fascynująca kwestia. Pozwolę sobie znowu zacząć. Przepraszam, ale będę trochę kontynuował wątek. W istocie rząd w strategii migracyjnej w swoich działaniach zdefiniował kwestie migracyjne przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa i kontroli. I to te dwa tematy zdominowały tą dyskusję polityczną dotyczącą migracji w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, plus dodatkowe elementy, takie jak według mnie dość mgliście definiowana spójność społeczna i także próby kontroli czy też blokowania migracji. Ja mówię próby, bo ja osobiście nie mam przekonania, że to w istocie się wydarza. Znaczy dane rynku pracy raczej pokazują, że mamy stopniowy wzrost zaangażowania imigrantów, pomimo tego, co widać w niektórych przynajmniej danych. Więc to jest ten punkt zainteresowania rządu. Natomiast mi osobiście się wydaje, że to jest bardzo niebezpieczna strategia i bardzo niebezpieczne podejście. I żeby może nie być gołosłownym, to dam prosty przykład. Nie tak dawno wykonaliśmy takie ćwiczenie z Pawłem Strzeleckim, kiedy trochę zastanawialiśmy się nad tym, jak będzie wyglądała migracja do Polski w przyszłości, jakie się będą wiązały z tym wyzwania. I między innymi zdefiniowaliśmy kilka scenariuszy. To zawsze jest obarczone wielkim ryzykiem, ale podjęliśmy się tego ryzyka. I teraz oczywiście zdefiniowaliśmy jakiś wariant negatywny, który przede wszystkim w naszym rozumieniu polega na tym, że Polska stanie się jeszcze bardziej podatna na szoki zewnętrzne, łącznie z elementami, które mogą nawet doprowadzić do polexitu. Tak? Znaczy, jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, kiedy będziemy nadal podsycać choćby nastroje antyimigranckie czy antyeuropejskie, to takiej opcji nie można wykluczyć. W naszym ujęciu scenariusz pozytywny zakłada, że
podejmujemy takie działania, które pozwolą nam lepiej wykorzystać zasoby, które posiadamy. I mówimy tutaj zarówno o polskich pracownikach, jak i pracownikach cudzoziemskich. Natomiast dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Ponieważ w tym naszym zestawie scenariuszy znalazł się scenariusz, który my zdefiniowaliśmy jako status quo. To znaczy taki scenariusz, który oznacza, że w zasadzie prowadzimy politykę dość reaktywną, nie reagujemy choćby na wystąpienia antyimigranckie, raczej podsycamy nastroje, które nie służą obecności cudzoziemców w Polsce. Nie mamy także zdecydowanych choćby prób reformowania polskiego rynku pracy i też nie robimy nic, żeby poprawić system obsługi cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce. I teraz już dochodzę do sedna. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ z tej naszej prostej analizy wynika, że scenariusz status quo jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Ponieważ on tak naprawdę może doprowadzić, że będziemy dalej brnąć w tą dualizację polskiej gospodarki, to znaczy taką strukturę, gdzie mamy sektory, które są dość kapitałointensywne, technologicznie zaawansowane, ale oprócz tego mamy sektory, które są zdominowane przede wszystkim przez cudzoziemców, którzy wykonują niskopłatne prace, nie wymagające kwalifikacji. Dalej będziemy ryzykować pogłębienie polaryzacji polskiego społeczeństwa, w której ci cudzoziemcy są. Będziemy ryzykowali też wykluczenie, daleko postępujące wykluczenie cudzoziemców i tak dalej, i tak dalej. Czyli zmierzając do sedna, co możemy zrobić? Może wreszcie powinniśmy porozmawiać bardzo poważnie o tym, jak sobie wyobrażamy tych imigrantów w Polsce nie tylko dzisiaj, ale za 5, 10, właśnie 15 lat. I może wreszcie warto przyjąć taką to możliwość, że oni po prostu tutaj pozostaną. A jeżeli tutaj pozostaną, to musimy stworzyć przesłanki, żeby funkcjonowali tutaj jako pełnoprawni nie tylko uczestnicy rynku pracy, ale także uczestnicy w ogóle procesów życia społecznego. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. Okej, wróćmy do tego, co będzie za 15 lat. Jak z naszą pracą? No dobrze, to ja uparcie będę patrzył jeszcze wstecz, jeśli można. Myśmy w 2017 roku wraz z Bankiem Światowym opublikowali taki duży raport na temat losów polskiej gospodarki. Patrząc wstecz i patrząc też w przyszłość. Oczywiście trochę czasu minęło, dużo się zmieniło, ale te konkluzje patrzące wstecz są oczywiście nadal obowiązujące, te patrzące w przyszłość wydaje mi się również. Jednym z elementów, który był odpowiedzialny za sukces rozwoju polskiej gospodarki w ciągu ostatnich kilku dekad i jasno to wybrzmiało w tym raporcie, była dobrze wyedukowana, wykształcona siła robocza, wykształcona jeszcze na tym podstawowym poziomie w latach 70. i 80. I dorosłe osoby, które były już na rynku pracy w latach 90. i 2000, dorosłe osoby, które w tych wcześniejszych latach były pod dosyć dobrą, podstawową opieką medyczną w porównaniu do innych krajów na podobnym poziomie rozwoju Polski. I moim zdaniem to jest nadal będzie obowiązywać, jeżeli patrzymy w przyszłość, jeżeli patrzymy na polską siłę roboczą i rynek pracy w przyszłości. Dzisiejszy system edukacji, dzisiejszy system kształcenia, dzisiejszy system opieki zdrowotnej nad młodzieżą i dziećmi, zarówno tymi polskimi, jak i tymi imigranckimi, ten system będzie decydował o tym, co się stanie na rynku pracy za te 10, 15 i więcej lat. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że te podstawowe umiejętności zdobywane na poziomie podstawowym, średnim, również wyższym, umożliwiły wcześniej i umożliwią w przyszłości odpowiednie dostosowanie się pracowników przyszłych do tego, jak ten rynek pracy będzie się kształtował. Różnie może się kształtować, w zależności od tych scenariuszy, o których ty mówiłeś, ale potrzebny będzie jeszcze większy zakres elastyczności na rynku pracy, możliwość dostosowania swojej ścieżki kariery do tego, jakie będą wymagania rynku pracy. I moim zdaniem powinniśmy naprawdę bardzo poważnie podejść do
reformy edukacji, reformy systemu edukacji, do tego, żeby zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży, żeby solidnie przygotować ich do tego, co się będzie działo później. A przyszły wzrost Polski będzie w bardzo dużym stopniu zależał od ich zachowania, od ich produktywności, od ich aktywności. Między innymi w związku z tymi demograficznymi procesami i z tym, że coraz mniej osób będzie pracować na każdą osobę starszą w przyszłości. Ja mam właśnie pytanie, które trochę dotyczy tego konkretnego wątku. Ponieważ ja mam takie wątpliwości, czy my wiemy na przykład dzisiaj wystarczająco dużo o rynku pracy. Ja nie mówię o tym, co się będzie działo w przyszłości. Czyli na przykład jeśli dzisiaj młoda osoba chciałaby zaplanować swoją ścieżkę kariery, czy ona ma wystarczające przesłanki, żeby to zrobić? Ponieważ ja mam takie wrażenie, i tutaj niestety to jest kamyczek do ogródka administracji na różnych szczeblach, że my po prostu tej wiedzy nie mamy. Nie mamy dostępu do pełnych danych. Te dane są często niedoskonałe. Często choćby takie instytucje jak CNA muszą nadrabiać te braki. To jest ta kwestia. Bo my chcielibyśmy mówić o przyszłości, ale tak naprawdę czy my wiemy, o czym mówimy? Tak, chcielibyśmy mówić o przyszłości. Żeby mówić o przyszłości, czyli to musimy dostępie do danych administracyjnych, zrozumieć prawda? teraźniejszość. Jeżeli chodzi o, już teraz przechodzimy trochę do kwestii polityki naukowej i infrastruktury badawczej, która jest konieczna, żeby te różne perspektywy i prognozy tworzyć i żeby zrozumieć, tak jak mówisz, to jak wygląda rynek pracy, ale nie tylko rynek pracy, struktura społeczna, zadowolenie z życia, poziom opieki zdrowotnej. Pozwolę sobie dać taki przykład, czy małą, krótką anegdotę. Myśmy w listopadzie organizowali konferencję w Berlinie we współpracy z 2 instytutami berlińskimi, na której zaprezentowano 16 prac opartych o dane mikro, czyli o dane indywidualne. Z tych prac jedna praca była eksperymentalna, jedna opierała się na długich danych panelowych, które prowadzone są w Wielkiej Brytanii, ale 14 z tych 16 prac to były prace oparte o dane administracyjne. I to jest element w rzeczywistości naukowej, w naukach społecznych, który właściwie w Polsce nie istnieje i który badaczy w Polsce stawia w jakimś sensie na przegranej pozycji. Więc nie mamy dostępu do danych administracyjnych, choć te dane istnieją. Jest dosyć utrudniony i skomplikowany dostęp nawet do danych ankietowych, którymi dysponuje, które zbiera GUS, które są często też bardzo dobrej jakości. Nie mamy w Polsce, nie doczekaliśmy się w Polsce takiego wzdłużnego, panelowego badania przekrojowego całej populacji, które istnieją w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w wielu krajach. W Polsce też kiedyś istniały. Mówicie o diagnozie społecznej, tak? Między innymi. Tak. Między Ale innymi. PGSS był pewnie lepszym. Polski Generalny Sąd. Tak, chociaż to nigdy nie było... Taki prawdziwy panel. Nigdy nie był taki prawdziwy, duży panel reprezentatywny dla całej populacji. No więc tej infrastruktury po to, żeby zrozumieć rynek pracy, po to, żeby zrozumieć wpływ imigracji na rynek pracy, wpływ imigracji na poziom życia i zrozumieć poziom życia i imigrantów, i osób, które w Polsce od dawna mieszkają. Takiej infrastruktury właściwie nie ma. No więc zarówno od strony generowania prognoz, jak i od strony pozycji polskich badaczy w środowisku naukowym międzynarodowym, to nas niestety stawia na trudnej pozycji. Nie przegranej, ale na trudnej pozycji. Mam wrażenie, że to byłby w zasadzie temat na odrębny odcinek, prawda? Na długi odcinek już tak. Dlatego dzisiaj I bolesny. Dlatego dzisiaj już nie pozwolę wam rozwinąć tego wątku, bo chciałabym, żebyśmy jednak porozmawiali o w takim razie, jak rozumiem, nie tak mocno na ugruntowanych danych, ale trochę bazując na waszym po prostu doświadczeniu i oglądzie społecznym, o tym, jak będą się kształtowały kariery naukowe badaczek i badaczy. Bo w sumie to jest jakby temat z naszego punktu widzenia kluczowy.
Jak procesy, o których mówiliście, będą wpływały na kariery naukowe? To znowu trudno powiedzieć oczywiście, ale bo nie wiadomo, jak te procesy będą wyglądały. Natomiast ja mam wrażenie, nie chciałbym się wypowiadać na temat innych dziedzin nauki, natomiast w naukach społecznych myślę, że rosnąć będzie rola naukowców. To ma związek między innymi z tym, że rynek pracy będzie poszukiwał sposobów na zwiększenie produktywności pracowników, na zwiększenie efektywności systemów i legislacji, systemów legislacyjnych, w ramach których pracownicy i przedsiębiorstwa funkcjonują. I w końcu od zdrowia, systemu opieki zdrowotnej i opieki nad populacją będzie zależała również ta produktywność. Więc tak jakby te naczynia powiązane będą działać w kierunku, moim zdaniem, w kierunku rosnącej roli takiej uważnej, solidnej analizy, w moim przypadku skupionej na rynku pracy. No to jest ciekawe i takie optymistyczne nie spodziewałam się, bo ja jak myślę dzisiaj o rynku pracy i myślę o tym, co już się dzieje z generatywną sztuczną inteligencją, to raczej, mówiąc wprost, jestem dość przerażona. To jesteśmy na jakimś pierwszym etapie, tak? Więc Paweł, zgadzasz się, że rola naukowców będzie rosła, a może to już będą tylko tacy operatorzy systemów, prawda? Chciałbym w to wierzyć. Znaczy oczywiście, jeżeli damy się przekonać, że zamiast tych danych, które są tak trudne do pozyskania, wystarczy nam jakiś algorytm, który nam powie, jaki jest wynik, to tak, ale ja jednak wierzę. Tutaj zgadzam się z Michałem, że jednak myślę, że będziemy jeszcze przynajmniej przez chwilę potrzebni. Chociaż oczywiście te role się zmieniają. I znowu ja odniosę się do badań migracyjnych, bo o tym troszkę wiem i jest to przypadek dość fascynujący, ponieważ to, że mieliśmy do czynienia z tą transformacją Polski w kraju imigracji, to też na przykład zmieniło sposób realizowania badań. I też zmieniło charakter tych badań. Na przykład o ile do niedawna w Polsce my się zajmowaliśmy czymś, co ja czasami nazywałem takimi badaniami migracyjnymi, takim rdzeniem badań migracyjnych. Znaczy analizowaliśmy, dlaczego ludzie się przemieszczają, co z tego wynika. To w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych realizowano badania przede wszystkim skupione na procesach integracyjnych. I to jest według mnie przyszłość na następne 10-15 lat badań migracyjnych w Polsce. Coraz większą uwagę będziemy poświęcali obecności imigrantów i różnym wyzwaniom, które się z tym wiążą. Plus to nie wynikało trochę z tego, że wówczas to był trochę dla nas taki temat właśnie abstrakcyjny w jakimś sensie, oczywiście. Tak? A mówisz o krajach, w których, jak rozumiem, migracja już wtedy była na zupełnie innym poziomie. Oczywiście, tak. Jeżeli mówimy na przykład o badaniach rynku pracy, to znowu to są badania, które w Polsce są wciąż w powijakach, to są analizy dotyczące relacji między choćby robotyzacją a rynkiem pracy. Tak, to jest coś, co absolutnie będzie znaczenie tego rosło. Natomiast to, co wydaje mi się najciekawsze w tej całej historii, to jest chyba to, jak będzie wyglądało umiędzynarodowienie polskiej nauki. Ponieważ to umiędzynarodowienie to jest taki w zasadzie sztandarowy cel wielu polityków, wielu instytucji. I wydaje mi się, że na wielu poziomach widać spektakularne efekty. Znaczy dla mnie bardzo przekonujące jest to umiędzynarodowienie, to takie w domu, to takie in-house, to które niekoniecznie dotyczy nawet tego, żebyśmy mieli więcej badaczy z zagranicy, czy byśmy doświadczali mobilności, ale to, na ile zmieniamy sami siebie. Z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego absolutnie mogę powiedzieć, że ostatnia dekada to jest kolosalna zmiana. Znaczy tak jak się zmieniła w ogóle struktura studiów, to co oferujemy studentom, to jak ich uczymy, ale także jak obsługuje administracja studentów. I to jest pochodna tego, jak się umiędzynarodowiają polskie uczelnie. I teraz mówię o tym, odnosząc się też do tych wcześniejszych punktów, ponieważ mam niestety obawę, że trochę tracimy szansę. Choćby teraz toczy się olbrzymia dyskusja już od wielu miesięcy, także w podcastach, która dotyczy sytuacji w Stanach Zjednoczonych i badaczy, którzy coraz częściej deklarują gotowość zmiany miejsca i zamieszkania, i też pracy, a w tym samym czasie mamy strategię polskiego rządu, która nie tylko nie zachęca tych badaczy, żeby do Polski przyjeżdżać, nie tylko nie stwarza warunków, żeby to się wydarzało, ale niestety mam wrażenie, że piętrzą się te problemy, wyzwania,
które są naprawdę często zupełnie absurdalne. Tak? Znaczy, to są takie historie, które uniemożliwiają pracę w Polsce badaczom ze Stanów Zjednoczonych właśnie, a nie mówimy tutaj o badaczach z Indii, Chin czy z innych części świata. I to jest według mnie wielki problem. Tak? Wydaje mi się, że absolutnie przyszłością polskiej nauki jest to, że będzie to część tego globalnego systemu tworzenia wiedzy. Nie chciałbym, żebyśmy tracili tę szansę. To ja, jeśli może, to wrócę do twojego pytania o wpływ technologii na to, jak będzie wyglądała nauka w przyszłości. Znowu, moim zdaniem nie wiemy, jak to będzie, bo nie wiadomo, jak sztuczna inteligencja sama się rozwinie i To było jak ryzykowne. przyspieszy. No właśnie, jak przyspieszy. Natomiast myśląc trochę o roli sztucznej inteligencji w nauce dzisiaj, to mam wrażenie, że nauka trochę stanęła i nadal struktura i różne procesy w nauce opierają się o takie dosyć sztywne ramy. Publikacje w czasopismach, kariera oparta o dorobek publikacyjny. Natomiast AI wchodzi w ten proces bardzo szybko i powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, w przypadku takich solidnych, rzetelnych badań trochę ułatwia pracę i będzie ułatwiać coraz bardziej. Natomiast wprowadza również do nauki bardzo takie niekorzystne zjawiska i redaktorzy czasopism głośno o tym mówią, że zasypywani są tysiącami artykułów, których autorstwo trudno zidentyfikować, rozróżnić. I wydaje mi się, że ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że rola nauki będzie rosła i rola naukowców będzie rosła. Natomiast zmieni się charakter pracy naukowej i zmieni się sposób prowadzenia badań. Między innymi w związku z narzędziami sztucznej inteligencji. Ale będzie musiał też się zmienić proces oceny ścieżki naukowej, kariery naukowej. Być może AI w tym nam pomoże również, więc jest jak gdyby odpowiedzialny za ten problem, ale może pomoże nam w przyszłości jakoś to wyczyścić w pewnym sensie. Natomiast rola sztucznej inteligencji w nauce będzie moim zdaniem zdecydowanie rosnąć. Jeżeli patrzymy w perspektywie 15 lat, to ten proces naukowy dzisiaj właśnie oparty o takie żmudne publikacje, dodawanie jednej po drugiej, myślę, że się bardzo zmieni. Powiedziałeś po raz kolejny, że rola naukowców będzie rosła, a nie masz wrażenia, że w odbiorze społecznym to właśnie wręcz przeciwnie się będzie odbywało, bo już dzisiaj w zasadzie dlaczego słuchać naukowców, jak sobie mogę do jednego lub drugiego czata wpisać jakieś pytanie i dlaczego ktoś inny, ktoś z tytułem na przykład ma mi objaśniać rzeczywistość, jak mi czat podpowie coś innego. No czat, jeżeli jest dobrze zaprogramowany, to korzysta z wniosków naukowców. Oczywiście czat może podpowiedzieć różne rzeczy. Chyba nawet twórcy tych czatów nie wiedzą, skąd czat bierze te informacje, ale tym bardziej może właśnie wzrośnie rola wiarygodności informacji i być może w związku z tym wzrośnie rola takich solidnych, wiarygodnych naukowców, którzy będą jednak w stanie udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności za wyniki, które produkują. Czy mi się wydaje, że to pytanie, ono dalece wykracza poza sferę nauki tylko. Jest chyba dość generalnym pytaniem. Ja się po pierwsze zgodzę z tym, co powiedział przed chwilą Michał. Znaczy, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, to według mnie to jest absolutnie potężne narzędzie w rękach świadomego użytkownika. Może to przyspieszyć wiele procesów, bardzo pomóc. Czasami pozwala wpaść na pomysły, które być może w innym wypadku by się nie pojawiły zupełnie. Tylko powtórzę, zacząłem od tego, w rękach świadomego użytkownika. Problem według mnie w tym momencie polega na tym, że olbrzymia część ludzi, którzy korzysta z tych narzędzi,
nie ma w ogóle żadnej wiedzy, choćby o przedmiocie poszczególnych dociekań. Co oznacza, że ryzyko błędu staje się przepotężne. Ja chętnie bym wrócił do takiego pojęcia, które między innymi Acemoglu w jednej ze swoich ostatnich książek wprowadził, a mianowicie on mówił o czymś, co nazwał machine usefulness, tak? Czyli takim użytecznością zmiany technologicznej. Ponieważ z jego perspektywy to, co jest dużym zagrożeniem, to kiedy wprowadzamy zmianę technologiczną, która zastępuje człowieka. Według niego zmiana technologiczna powinna wspomagać człowieka. I według mnie to jest bardzo ważne też w kontekście tej naszej wymiany dyskusji, ponieważ mam wrażenie, że nasza dwójka, my rozumiemy właśnie sztuczną inteligencję jako takie narzędzie, które jest dla nas użyteczne i nas wspomaga. Natomiast ja nie mam przekonania, czy twórcy tych różnych narzędzi i też osoby, które zainwestowały swoje pieniądze w te narzędzia, czy one też tak to rozumieją. Raczej miałbym pewne obawy i obawiałbym się, że jest taka tendencja, żeby zastępować różne aktywności i tego się obawiam. A rola naukowców w tym? Oczywiście, myślę, że my jakby cały czas, nie wiem, nie doszliśmy jeszcze do takiego etapu, że dyskutujemy ze sztuczną inteligencją. Na razie wydaje mi się, że sztuczna inteligencja wszystkim jest zasilana tym, co my robimy, ale jak będzie w przyszłości. Zaczęliśmy od takiego wątku, że jest bardzo trudno przewidywać przyszłość, ale ten konkretny wymiar, niestety ryzykujemy, że ktoś, jeśli kiedyś po roku odsłucha tę rozmowę, będzie z nas się bardzo śmiał. Może po tygodniu nawet. Po tygodniu. Ale natomiast jedna rzecz jest, myślę, że trzeba powiedzieć o istotnej bardzo rzeczy. Jest cała masa zastosowań, gdzie już dzisiaj sztuczna inteligencja odgrywa potężną rolę. To jest kwestia technologii medycznych, to jest kwestia diagnostyki, to jest oczywiście kodowanie, to jest praca z danymi, to jest przetwarzanie danych. Wydaje mi się, że to, czego bardzo potrzebujemy, to jest taki wątek, który nie wybrzmiewa chyba wystarczająco. To jest indywidualizacja procesu kształcenia. Ja osobiście tutaj widzę wielką przestrzeń dla sztucznej inteligencji, dla polskiej szkoły na różnych poziomach, także dla polskich uczelni. Czyli jeżeli było pytanie dotyczące tej roli naukowców, badaczy, nauczycieli akademickich, to myślę, że tego się powinniśmy zwłaszcza uczyć, jak najlepiej wykorzystać to narzędzie. Nasi słuchacze to najczęściej młodzi naukowcy. Co wy ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą doradzalibyście młodszym koleżankom i kolegom? Jak dzisiaj projektować swoją karierę? W co inwestować? Na co kłaść nacisk? Był na przykład ostatnio raport Ośrodka Przetwarzania Informacji, z którego wynikało, o dziwo, że spora część młodych naukowców nie widzi korzyści w mobilności akademickiej. Akurat wasza kariera tutaj jest takim przykładem dużej mobilności. Myślę, że nasze kariery są zupełnie różne, więc to jest bardzo ciekawy przypadek. To ja może zacznę, bo moja kariera jest jednak w kontekście mobilności jest nietypowa, ponieważ ja miałem to pewnie szczęście, że bardzo szybko znalazłem mistrza, przewodnika, ale także osoby, z którą potem tworzyłem pewne środowisko naukowe i szczerze mówiąc to środowisko naukowe mnie związało na tyle, że dopiero po wielu latach udało mi się wyrwać za granicę i obecnie, mimo że bardzo bym chciał, nie jest to możliwe ze względów zobowiązań administracyjnych. Czyli jeżeli mówimy o mobilności, to ja nie jestem dobrym przykładem, więc ja doskonale rozumiem, czytałem ten raport, więc doskonale rozumiem te głosy, które tam się pojawiły. To nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeżeli ktoś jest związany ze środowiskiem, które uważa za przyjazne, dobre i wartościowe. Natomiast absolutnie te wszystkie elementy, które się pojawiają w tej dyskusji, są istotne. Znaczy jest bardzo istotna oczywiście mobilność, doświadczanie tego, co się dzieje w jednostkach zagranicznych. Kluczowe jest usieciowienie oczywiście. Fundamentalne znaczenie ma współpraca, która polega na konfrontowaniu opinii, zderzaniu opinii, ale też właśnie nie konkurowaniu, a raczej współpracowaniu ze sobą. Niezmiernie istotna jest interdyscyplinarność współcześnie, która niekoniecznie się tak łatwo potem odbija w różnych procedurach awansowych w Polsce, tak zupełnie na marginesie powiem, bo recenzenci w Polsce chyba wciąż nie są przystosowani do tego, że duża część nauki w naukach społecznych choćby tak wygląda. Ale to, co jest dla mnie bardzo... jeszcze jedna rzecz istotna. Według mnie to, co się sprawdza, to jest poszukiwanie i znajdowanie nisz różnego typu. Ponieważ jeżeli znajdziemy dobrą niszę, to jesteśmy w stanie naprawdę też zaistnieć na rynku nie tylko polskim, ale europejskim czy na rynku globalnym. Natomiast powiem, co dla mnie jest najważniejsze i co chętnie bym wszystkim rekomendował, to jest ciekawość świata i otwartość. Bo wydaje mi się, że to jest po prostu najważniejsze.
żeby jednak zachować w sobie tą otwartość na poznawanie nowych rzeczy, uczenie się nowych rzeczy, no i ciekawość. I tutaj na koniec powiem coś, co jest nie takie optymistyczne, ponieważ takie jest moje doświadczenie, nie wiem jak wasze, ale moje doświadczenie jest takie, że współczesna nauka jest coraz bardziej się specjalizuje. To znaczy, że zwłaszcza młode badaczki, młode badacze mają tendencję do tego, żeby się zamykać w tych dość wąskich obszarach, którymi się zajmują na co dzień i niekoniecznie są gotowe, żeby wychodzić poza tę sferę. Dla mnie nie jest to do końca zrozumiałe. Jeżeli mógłbym coś doradzać, to właśnie to, żeby tego unikać, żeby raczej zachowywać tę otwartość. To według mnie ważne. Więc ja mam, tak jak powiedziałeś, trochę inne doświadczenia i też trochę inne obserwacje odnośnie tego, w jaką stronę przynajmniej część młodych badaczy i badaczek podąża dzisiaj. To ma z kolei, ta druga rzecz ma związek z uczestnictwem w różnych międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach. No i tam ta interdyscyplinarność i jak gdyby rozwija się mimo tego, że do projektu dołączają ludzie w bardzo wąskiej specjalizacji. Po prostu korzyści ze współpracy z naukowcami z innych dziedzin i możliwości jakiegoś takiego rozwoju i stosowania czy poszerzania swoich pomysłów na inne dyscypliny są w jakimś sensie naturalne. Za mną są długie lata mobilności akademickiej i ja na tym, uważam, bardzo skorzystałem. Zarówno studia za granicą, jak i praca za granicą przyniosły moim zdaniem po pierwsze dużo satysfakcji, a po drugie znajomości i z osobami naprawdę wybitnymi, które no jakoś ustawiły drogę mojej kariery zawodowej i naukowej na długie lata. Więc ja, jeżeli miałbym doradzać młodszym koleżankom i kolegom, to zdecydowanie próby wyjazdów, krótszych, dłuższych, poszukiwanie warsztatów, poszukiwanie jakichś szkół letnich, wyjazdy konferencyjne, bezpośredni kontakt z innymi naukowcami za granicą, również w kraju, poszukiwanie zespołów, które mogą uzupełnić badania, które robimy na swojej uczelni w ramach wymiany między uczelniami w Polsce. Ten element takiej osobistej relacji w nauce moim zdaniem jest bardzo ważny. On zawsze przynosi coś ciekawego i jakieś niespodziewane efekty. I czasami te efekty przychodzą po wielu, wielu latach. Myśmy kiedyś uczestniczyłem w takim projekcie na początku lat 2000 i znajomości z ówczesnymi doktorantami, którzy dzisiaj już są profesorami na swoich uczelniach, procentują dzisiaj i do dziś utrzymujemy kontakt. Więc zdecydowanie mobilność, zdecydowanie pójście w kierunku interdyscyplinarnych badań, ale też cierpliwość. Myślę, że takie planowanie kariery naukowej z taką dłuższą perspektywą, która ogranicza próbę pójścia na skróty, która wymusza rzetelność naukową. Myślę, że podejście właśnie z ciekawością do jakiegoś tematu i otwartością do tematu, który kogoś zainteresował i takie systematyczne, rzetelne zagłębienie się w ten temat w końcu przyniesie naprawdę bardzo fajne owoce. I jeżeli to się uda umieścić w kontekście międzynarodowym, jeżeli o tym uda się porozmawiać z kimś z instytucji zagranicznych, przedstawić to komuś, nawet spróbowanie przedstawienia tych czasami bardzo
prostych badań na jakimś wczesnym etapie, próbę przedstawienia tego osobom naprawdę bardzo zaawansowanym w swoich działkach. Próba kontaktu z ludźmi, którzy mają olbrzymie doświadczenie i którzy bardzo często okazują się otwarci i chętni do współpracy i kontaktu, to w końcu przyniesie dobre efekty i do tego bym zachęcał. Dodam do tego dwa elementy, które wydają mi się istotne. Kiedy mówimy o tej cierpliwości, to moje doświadczenie jest takie, że absolutnie warto zadbać o podstawy. Znaczy o podstawy teoretyczne i dobre podstawy metodologiczne, bo to będzie i warsztat, bo to będzie procentowało w przyszłości, a po drugie, ponieważ my tutaj przerzucamy się tym słowem interdyscyplinarność, ale trzeba uważać, żeby to nie była płytka czy też pozorna interdyscyplinarność, ponieważ tak jak powiedziałeś, ta interdyscyplinarność najczęściej wynika ze zderzenia doświadczeń ludzi, którzy mają znakomite przygotowanie w jakiejś konkretnej dyscyplinie. I to jest coś, o czym według mnie absolutnie też powinno się pamiętać i warto o tym. A wracając do sztucznej inteligencji, no to chyba nam wszystkim wypada zasugerować to, żeby zapoznać się z tymi narzędziami i nauczyć się z nich korzystać, bo otwierają one bardzo naprawdę szerokie możliwości i zagłębienie się i umiejętność korzystania z nich będzie też kluczowa w przyszłości. Zanim przejdę do ostatniego pytania, muszę jeszcze dopytać o twoją karierę i właśnie kwestię mobilności. Ty studiowałeś w Oksfordzie, później dużo doświadczeń ze środkami niemieckimi. Dzisiejsi młodsi koledzy i koleżanki mogą powiedzieć, że wtedy musiałeś wyjechać, bo nie było takich możliwości technologicznych. A dzisiaj tutaj też bazuję na danych z raportu i komentarzach młodszych właśnie członków społeczności akademickich, że w zasadzie dzisiaj po co wyjeżdżać? To samo mogę tak zrobić, siedząc tutaj w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, przy użyciu technologicznych połączeń rozmaitych, tak? Więc po co? Tak, no, wracając do mojej pierwszej publikacji, nad którą pracowałem na przełomie wieków, można tak powiedzieć, no to tam przegląd literatury wygląda w ten sposób, że trzeba było pójść do biblioteki, przeglądać takie wielkie tomy czasopism. Był taki czas. Potem to już się zmieniło, a teraz zmienia się w przyspieszonym tempie dalej. Tak, można bardzo dużo zrobić siedząc tylko przed komputerem dzisiaj. Można wszystkie spotkania odbyć online. Można nawet w konferencjach uczestniczyć online. Moim zdaniem nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu face to face i te relacje są zupełnie inne, są głębsze, jak może mamy możliwość porozmawiania nie tylko o tym, co robimy akurat i co prezentujemy na konferencji czy na warsztatach, ale o jakichś pobocznych tematach, czasami nawet niezwiązanych z nauką. I dla mnie możliwość współpracy i spędzania takich, można byłoby pomyśleć, nieproduktywnych godzin z wybitnymi naukowcami w Instytucie w Londynie, w Institute for Fiscal Studies przez kilka lat, kiedy tam pracowałem. Rozmowy przy kawie, czy w czasie lunchu, czy przy przeglądaniu gazet. No one jak gdyby generują jakąś taką więź, która nie ma może jakiegoś bezpośredniego przełożenia na zrozumienie tego, co oni napisali w ostatnich swoich badaniach, ale potem te kontakty są dużo bardziej regularne, głębsze a czasem nawet taka rozmowa, pamiętam kilka tego rodzaju dyskusji, która zaczyna się od czytania gazety w jakimś common roomie, schodzi na akurat prowadzone badania i w przeciągu minuty, dwóch pojawiają się 3 nowe pomysły, jak te badania dalej poprowadzić, więc ja bym jednak zachęcał do bezpośrednich kontaktów. To jest coś, co uciekło nam trochę może w czasie pandemii. Oczywiście technologia tutaj pomaga nam bardzo w tym. W moim odczuciu nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu, tak jak dzisiaj między nami tutaj. Natomiast musimy mieć świadomość, że dzisiaj wymiary mobilności są inne niż te, które miały miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu, tak? Ponieważ dzisiaj, jeżeli mówimy o mobilności, to znakomitym pomysłem może być mobilność w Polsce.
Ponieważ w Polsce już dzisiaj i jeżeli mówimy choćby o badaniach rynku pracy czy badaniach ekonomicznych, mamy Instytut Badań Strukturalnych, mamy GREIP, mamy CNE, wszystkie te instytucje, mamy oczywiście różnego typu uczelnie, wszystkie z tych jednostek to są jednostki bardzo umiędzynarodowione. Więc jeżeli mówimy o konfrontacji, o współpracy, to ta mobilność nie musi dotyczyć jakiegoś odległego miejsca kraju. Niekoniecznie, Podobnie oczywiście. jeśli mówimy o młodych ludziach, dzisiaj uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, tak, chcielibyśmy, żeby to było na żywo i często jest na żywo, jest czymś zupełnie naturalnym od samego początku kariery. Dobra, ostatnie pytanie i tutaj będę wdzięczna za zwięzłość. Chociaż pytanie niełatwe i trudno będzie o tę zwięzłość. Jakie zmiany dzisiaj powinniśmy wdrożyć, żeby za te 15 lat Polska była takim krajem przyciągającym talenty, zatrzymującym talenty, bo też mówimy o osobach, które powiedzmy, że teraz wyjeżdżają, ale mogłyby w przyszłości powrócić. No i by polska nauka miała taki status, powiedziałabym, adekwatny do naszych oczekiwań, do naszego potencjału. Ja bym powiedział procedury i jeszcze raz procedury i ułatwianie, a nie utrudnianie. Ponieważ kiedy mówimy o tej konkurencyjności, to wydaje mi się, że bardzo często się skupiamy na wynagrodzeniach. Dla mnie wynagrodzenia dzisiaj nie są kluczowym problemem. Wydaje mi się w polskiej nauce. To, co jest istotne, to to, że jeżeli ktoś chce do Polski przyjechać, cudzoziemiec, żeby było to możliwe, żeby dało się to zrobić szybko. Oczywiście najczęściej i tak się to odbywa w ramach procedur konkursowych. Super byłoby, żeby te procedury były przejrzyste, żeby były w istocie konkurencyjne, co w wielu jednostkach już się wydarza, ale no niestety musimy mieć dobre, sprawne procedury, które pozwalają legalizować pobyt i które nie generują niepewności, bo według mnie to jest obecnie problemem. Problemem jest to, że często ludzie się wycofują, ponieważ nie wiedzą tak naprawdę, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Natomiast niezależnie od tego są tematy o wiele poważniejsze i chyba już nie będziemy teraz mogli o nich rozmawiać. To jest w ogóle to, jak wygląda ścieżka kariery akademickiej w Polsce. To znaczy, jaka jest rola habilitacji, jaka jest rola profesury. Być może także, jaka jest rola stanowiska, które formalnie istnieje, typu postdoc, które funkcjonuje bardzo różnie w różnych jednostkach i jest tak naprawdę wykorzystywane przez młodych badaczy tylko po to, żeby uniknąć prekaryjności, ale często też generuje inne zagrożenia, więc tematów jest dużo, natomiast według mnie zastanówmy się, w jaki sposób uproszczać procedury i nie generować biurokratycznych barier. Z mojej perspektywy dwie obserwacje. Trochę nawiązując do tego, o czym mówiliśmy w kontekście sztucznej inteligencji. Jednym z modeli, który może się wykształcić, w związku z tym, że będzie takie, ja mam wrażenie, będzie szybsza możliwość realizacji dobrych pomysłów. W związku z tym, jeżeli tak w tym kierunku pójdzie nauka, to jest bardzo prawdopodobne, że powstaną w pewnym sensie efekty skali i możliwości budowania bardzo efektywnych naukowo zespołów wokół takich naukowych superstars, które będą miały to jakby oni będą generować te pomysły. Ale często ad hoc. Dokładnie. I jeżeli w taki sposób potoczy się nauka, to uważam, że powinniśmy zacząć przygotowywać się do budowania infrastruktury dla tego rodzaju instytucji. Coś w rodzaju Instytutów Maxa Plancka w Niemczech na przykład. To jest jedna z możliwości. Druga rzecz, jeżeli mówimy o 2040 roku, to wracając do tej dyskusji o danych, gdybyśmy chcieli przeanalizować losy osób, mieszkańców Polski w 2040 roku, gdybyśmy chcieli spojrzeć, jak wygląda ich życie, jak wyglądało ich życie, to dane o nich musimy zacząć zbierać już dzisiaj. Gdybyśmy chcieli prowadzić solidne badania dotyczące chociażby ich aktywności na rynku pracy, chociażby ich, nie wiem, struktury rodziny, to powinniśmy w końcu zacząć rozmowę o dobrych, wzdłużnych, panelowych badaniach społecznych, żeby w 2040 roku spojrzeć wstecz. I to będzie razem z dyskusją oczywiście o danych administracyjnych, to będzie kluczowe dla rozwoju w naukach i atrakcyjności
pobytu w Polsce i prowadzenia badań w Polsce w 2040 roku. Druga rzecz, o której mało się mówi, a która myślę, że jednak ma duży wpływ na charakter nauki w Polsce i będzie może w związku również z tymi narzędziami, o których mówiliśmy, rosnąć, to jest budowa procesu weryfikacji nieuczciwości naukowych, z którymi niestety mamy do czynienia. Wydaje mi się, że nie ma jak na razie w Polsce dobrego, wiarygodnego procesu walki z plagiatami. Plagiat to jest najprostsza rzecz. Jeszcze są czasy, że tak powiem, przeszłe, ale tak zwane papiernie, publikacje w czasopismach predatorskich. Jak spowodować, żeby ta konkurencja na rynku naukowym o awanse, o pozycje była konkurencją uczciwą. I jak te różnego rodzaju formy nieuczciwości eliminować. Myślę, że to będzie też bardzo ważne i biorąc pod uwagę to, co dzieje się w kontekście sztucznej inteligencji i możliwości generowania nieskończonej liczby prac badawczych z niczego, myślę, że ta rola takiego procesu będzie rosła i w 2040 roku będzie miała na pewno dużo w dużym stopniu jak gdyby zdeterminuje jakość nauki w Polsce. Czyli kiedy mówimy o przyciąganiu talentów, nie mamy na myśli papierników tak zwanych? Myślę, że nie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli pan profesor Paweł Kaczmarczyk. Bardzo Dzięki. dziękuję. I doktor Michał Myk. Dzięki. Dziękuję. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.